Luksemburg to kraj kontrastów. Malutki, wciśnięty pomiędzy trzy potężne państwa, Francję, Niemcy i Belgię. Ale bogaty i wpływowy. Stolica kraju to świetnie funkcjonująca metropolia, natomiast tereny dookoła niej są często rolnicze. Albo stoi na nich zamek, tak jak na przykład tutaj w Vianden, gdzie aktywnie możecie spędzić czas wśród malowniczej natury. Na ulicach mieszają się języki francuski, niemiecki i luksemburski, a do tego świetnie dogadujemy się tu po angielsku. Miasto Luksemburg jest podzielone na dzielnice, które są tak jakby z różnych bajek. Mamy Dolne Miasto, Stare miasto. Górne Miasto i Nowe Miasto. Jesteście ciekawi, czym najbardziej Luksemburg urzeka? Przed Wami przewodnik po najfajniejszych miejscach w kraju, okraszony garścią ciekawostek. Zanim zaczniemy na dobre, przypomnijmy. Jeśli podobają Wam się nasze treści, pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału i komentarzach. To naprawdę nam pomaga m.in. w tworzeniu dla Was takich materiałów, więc win-win. Przy planowaniu podróży Luksemburg łatwo pominąć. Chyba się z nami zgodzicie, że to mało popularna destynacja turystyczna. A szkoda. Musimy przyznać, że naprawdę zakochaliśmy się w tym kraju. Urzekły nas malownicze tereny, urokliwe miasteczka, Biznesowa, ale też ciepła i witająca stolica, porządek, wielokulturowość, pozytywne nastawienie i rozmiar. Tak, nie wszystko co duże to lepsze. Ogromną zaletą Luksemburga jest jego mały rozmiar. Wszędzie jest blisko. Tutaj jak w pigułce macie najważniejsze atrakcje. I między innymi dlatego będziemy Was namawiać do przyjazdu tutaj. Nasz przewodnik zaczynamy od stolicy, czyli Luksemburga. Możecie nie wiedzieć, że nazwa kraju to faktycznie Wielkie Księstwo Luksemburga i jednocześnie ostatnie księstwo na świecie. Głową państwa jest tutaj wielki książę, który powołuje rząd z premierem na czele. Luksemburg to kraj bardzo progresywny. Premier poślubił swojego partnera i jest aktualnie jedynym szefem rządu wśród państw Unii Europejskiej, który żyje w homoseksualnym związku. No dobrze, było trochę informacji, a teraz pozwiedzajmy. Jak już wspomnieliśmy, miasto podzielone jest na dzielnice, a najbardziej zachwycające są widoki z Chemin de la Corniche. Chemin de la Corniche to trasa widokowa nazywana najpiękniejszym balkonem w Europie. Stąd rozpościera się przepiękny widok na Dolne Miasto. A że w Luksemburgu jest na bogato, Dolne i Górne Miasto łączy panoramiczna winda, którą każdy może się bezpłatnie przejechać. Właśnie stoimy pod windą łączącą Górne i Dolne Miasto i idziemy się przejechać. Z tym na bogato nie żartujemy, bo w Luksemburgu jest też darmowy transport publiczny czy torebki na dwójkę dla pupili. Grunt to dobrze zjeść, dobrze się wyspać i mieć dużo pieniędzy. Grunt to także tutaj dzielnica w Luksemburgu, przez którą przepływa rzeka Alzette. I poza tym, że jest to bardzo urokliwe miejsce, jest to też centrum wydarzeń i życia nocnego w mieście. Luksemburg to eklektyczne miasto, bo mamy tu jednocześnie założone w 963 roku Stare Miasto, a także awangardowy Kirchberg. Na terenie Kirchberga bardzo dużo się dzieje. Znajduje się tu Muzeum Sztuki Nowoczesnej, filharmonia, nowoczesne rzeźby i ekscytująca współczesna architektura.
Możemy nazwać się szczęściarzami, bo mieliśmy niepowtarzalną okazję odwiedzić Schleif Milen, dom artysty zlokalizowany wzdłuż rzeki Alzette, który jest ostoją, miejscem pracy i inspiracji dla twórców, których prace można oglądać w lokalnych galeriach sztuki. Miejsce z klimatem wciągające, Przemek mógłby tam spędzić całe lato. Wróćmy do starego i wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO kazamat, które powstawały od XVII wieku, gdy Luksemburg był pod panowaniem hiszpańskim. Dzięki nim Luksemburg zyskał miano Gibraltaru Północy. Niestety COVID pokrzyżował nam plany i nie mogliśmy zobaczyć ich od środka. To, czego jednak mogliśmy doświadczyć, to inne wspaniałe miejsca w księstwie. Jadąc wzdłuż Mozeli, zachwycaliśmy się rejonem winnic i uroczymi miasteczkami. Winnice to już chyba taka nasza mała tradycja, bo i tu wybraliśmy się na wine tasting, który, tak wiem, szok, polecamy. Odwiedziliśmy winnicę Domaine Cogs, zobaczyliśmy jak wytwarza się tu wino i spróbowaliśmy tylu odmian, że wyszliśmy, przyznajemy, lekko wstawieni. Było warto. Pierwszy natomiast poznaliśmy tajniki produkcji cydru. Takiego prawdziwego, jak za dziada i pradziada. W farmie Ramborn przywrócili tradycję destylowania cydru i tym samym uratowali wiele okolicznych jabłek. Aktualnie Ramborn to jeden z top producentów niszowych cydrów w Europie, więc nie dziwcie się, że do Polski wróciliśmy z torbą zapasów. Luksemburg nazywany jest krajem zamków, bo nigdzie indziej na tak małej powierzchni nie ma ich tak wielu. Nas ciągnęło do Vianden, bo zachwyciły nas zdjęcia zamku wznoszącego się nad miasteczkiem i doliną rzeki Our. Zamek powstał najprawdopodobniej około wieku XI jako siedziba książąt Vianden. Później przeszedł pod panowanie Luksemburgów, a w 1977 roku zamek stał się własnością państwa. Został odrestaurowany i udostępniony dla zwiedzających. No to zobaczmy go z lotu ptaka. Obiecywaliśmy ciekawostki, więc teraz Przemek je wam wystrzela jak z karabinu. Luksemburg to jeden z najmniejszych krajów w Europie. Jego powierzchnia jest ponad 120-krotnie mniejsza niż powierzchnia Polski, a cały kraj z północy na południe przejedziecie praktycznie w godzinę. Luksemburg ma najwyższą płacę minimalną wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Płaci się tutaj pracownikom minimum około 2000 euro miesięcznie. Dzielnica, którą widzicie za mną, to Kirchberg, główny dystrykt biznesowy w mieście, a prawie 50% pracowników Luksemburga to pracownicy przyjezdni z innych krajów. I tak, mamy tutaj 80 000 przyjeżdżających Francuzów, 40 000 Belgów i 40 000 Niemców. W Luksemburgu funkcjonują 3 języki: niemiecki, francuski oraz luksemburski. Niemiecki i francuski używane są do oficjalnych spraw administracyjnych i korespondencji pisanej, natomiast luksemburski w sprawach codziennych. Luksemburg jest jednym z najbezpieczniejszych krajów. Dla przykładu, według sondażu ONZ masz tutaj mniejsze szanse na rozstrzelanie niż w jakimkolwiek innym kraju na świecie. Ja już wystrzelałem się ze swoich ciekawostek, ale Julia ma dla Was bonusową. We Francji mamy szampana, we Włoszech prosecco, a w Hiszpanii kawę. Natomiast w Luksemburgu jest cremant, czyli musowane wino, bardzo tutaj słynne i pyszne. Wasze zdrowie! Przed podsumowaniem musi być jedzenie. Mamy dla Was kilka świetnych miejsc w kraju. Na początek wjeżdżają burgery w bit. Wegańskie, w ciekawych zestawieniach smakowych i bardzo aromatyczne. Oczywiście serwują coś więcej, bo i sałatki, i falafele, ale my wracaliśmy po burgery. Dojechaliśmy właśnie do Luksemburga i byliśmy bardzo głodni. Przyszliśmy do pierwszego miejsca, które tu testujemy, czyli Beats. Jest to miejsce stricte z kuchnią wegańską i oboje zamówiliśmy po burgerze. Ja mam burgera chyba z mango i jakimś wietnamskim ostrym sosem, rosé i
frytki z batatów. Jest smacznie, jemy szybko, idziemy zwiedzać. Chodzi za wami włoskie? Ciao pizza, pasta, gnocchi i inne tradycyjne włoskie dania. W Trattorii Onesto zjecie autentycznie. Miejsce prowadzone jest przez Włochów, a jedzenie pychota. A może by się tak wystroić i pójść w modne miejsce? Na drinka czy mezzę wybierzecie się do Bazar. Próbowaliśmy chałkę na słono, sałatkę z halloumi i awokado czy pieczoną cukinię. Uwaga, podają świetne G&T, a menu dostępne jest tylko po zeskanowanie kodu QR. Restauracja z przepięknym widokiem na Mozelę i tarasy winne Käppchen. Zjecie tarte flambé, grillowaną rybę czy miskę dobroci w stylu azjatyckim. Julia jadła tarte flambé w Strasburgu, a jem tutaj na granicy luksembursko-niemieckiej. Stwierdziłem, że gorszy nie będę. Pyszne, słodko-słone, w wersji tak naprawdę fit, bo lekkie, trochę koziego sera, warzywka. Myślę, że one są nawet pieczone, nie smażone. Figa, przepyszne, no, fantastyczne połączenie. No i do tego oczywiście wina luksemburskie. Z zamku Vianden na pewno wyjdziecie głodni. Nieopodal znajduje się Ancient Cinema Cafe Club, prowadzony przez parę Polaków. W menu znajdziecie przeróżne herbaty podawane w tradycyjnych polskich dzbankach i finger foods lub pizzę czy sznycla. We wnętrzu natomiast odbywają się pokazy filmów, koncerty i występy teatralne. Nie pozostaje nam nic, tylko namawiać Was do odwiedzenia Luksemburga. Jesteśmy pewni, że panująca tu wielokulturowa atmosfera skradnie Wasze serca, a przeróżne atrakcje zapewnią dużo wrażeń. Po prostu przyjeżdżajcie.